Czy to będzie jeszcze działać? Wiedź tam, bo widzę, lotos jest zamknięty, stary, tu przerabia się na VIP, a tam dalej jest ten wjazd. Kuchnia domowa. Oj, 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 oj. Schowałeś się? Jedziemy dziś starą szóstką w kierunku Gdańska, jak ze starych dawnych czasów. To jest moja pierwsza trasa ze śmigłami. Na tej trasie uczyłam się jeździć ze śmigłami, ale fajnie. I tutaj przyjeżdżaliśmy właśnie busem na obiad z chłopakami. Systematycznie właśnie tutaj jedaliśmy, ale fajnie, kurde. Barszczyk, nie przy telefonie. Barszcz. Sprawdzimy, czy dobrze. No to jest na pół. Dobra, jak za starych, dawnych czasów. Dobra, jedziemy. Jedziemy! Czy my stąd wyjedziemy? No ja nie wiem. Ta barierka to się może dzisiaj poskładać. Ale dobra, nie poskładam jej. Jaka to była miejscowość? Ogólnie to bar przy Starej Szóstce, Bolechowo. Popatrzę, zaraz wam powiem. Jedzenie się tu nie zmieniło. Zresztą tam chyba to jest taki rodzinny bar, bo słyszałam, jak tam ktoś mówił na kuchni, mamo, coś tam. Ojejku. Pokażę, gdzie to jest. Autko zapalę, niech się trochę przygotuje do jazdy. Bar 6, widzicie? Bar 6 między Sianowem a Trawicą na starej drodze. Przy węźle akurat, gdzie się zjeżdża na nową szóstkę. Także to było. Darłowo, a gdzieś właśnie na tym odcinku Sławno i dookoła będą nasze wiatraczki. My sobie do Słupska pojedziemy starą drogą. Siadać pany i panewki na łóżku. Widzicie wszystko? Co, gotowa? Ja mam 42 minuty pauzy. Widać, 15 mi nie zaliczyło. Dobra, ja gotowa. Ty też? Dawaj, jedziemy na starą drogą, czy wjeżdżamy na nową? To może się do Słupska przejedziemy starą i wybijamy wtedy na nową. No to wyjeżdżaj, to powinno wyjść. Przeciąg jeszcze i się łam.
A, Ze mnie to jest jednak driver. ktoś jej dupy trąbka. A pomyśl sobie, jaki był ze mnie driver, jak tutaj jeździliśmy. O, mi się tam tak kluczy. Popatrz, ten kawałek idzie dosłownie równolegle przy nowej drodze, nie? Może, nie wiem. Czy po prostu stara jest wcielona w nową? Ja widzę nasze wiatraki! Gdzie ty je widzisz, jaki to musisz mieć wzrok, kurwa. A te dwa to nie są nasze już? Czemu nie? Popatrz, chcąc nie chcąc wjeżdżamy na nową drogę. Po prostu jest wcielona jedna w drugą. Tu się nie da wjechać, pani. Da się, moja nawigacja mówi, że się da. Jedź, bo moje nie widzi. Zajedziemy, to zaraz ci ją podłączę do komputera i wiesz co zrobię. Zaktualizuję. Kurde. Ale ciasne to skrzyżowanie. Trochę tu ciasno. Gdańsk, jakiś znak. Żebym ja tego znaku po lewej tu nie przybrała. Tyś drogę wybrała, ja pierdolę, jedź. Wyciągaj szeroko, szeroko, szeroko wyciągaj. Jedź, 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 jedź. Jedź, 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 przejdzie, jedź. Lusterka prawego nie myłam. Nie widzę prawie lusterka, prawe tyle to tyle. Sam widziałeś, tam nie ma gdzie się wyciągnąć. Osobówka idzie. Co mi się tak zegar tu zapało? A, w sumie jak zwykle. Kurczę, tak znak postawili, że zasłania auto.
kręcę. Po tej osobówce, bo prawie jedziemy. No dobra, po tej drugiej. Jechaj. Dalej. ABS wyskoczył. Czyli twierdzi, że ten po lewej to nie nasz. Tam, gdzie imprezowałaś. O, i tu po prawej jest nasz. Ten to jest na 100% nasz, ten przy jeziorku, co? Tak, dokładnie. A tam pod tamtym z lewej na Malechowie to imprezowałaś. Ten też po lewej jest twój. No to mówiłam, a ty chcesz mi tu wkręcać, że nie mój. A ten po prawej to jest tutaj, co było jeziorko i co nam miejscowi chcieli wpieprzyć za to, że nie chcieliśmy paliwa sprzedać. No. A tu jest ten sklep z bronami. Weź nie przeklinać. Dobre. Stoją wiatraki, kręcą się. Ty, a patrzcie, jak dużo jest tych innych wiatraków tam z tyłu, to już nie są nasze. My zawieźli tam, gdzie tam to aż jest daleko, co impreza była i potem pojechali inni. Pamiętam, tak, to co auta stały tak daleko, a myśmy na dookoła szli. Jakie tu przygody mamy z tym miejscem, nie macie pojęcia. A tu jest ten, po lewej teraz będziesz miała ten sklep z tym wszystkim, nie? Co wszystko szło kupić w nim. A to nie był wcześniej, bo popatrzcie, tu jest groszek, a on nie był wcześniej dosłownie, ale już zamknięty, czyżby? Nie, tu dalej za winklem będziesz miała. O, tutaj na dole jest, widzisz? Przy tamtej drodze. Stoi sklep ABC, ja nie mogę, dalej żyję. Wszystko dostaniesz w tym sklepie. Popatrzcie, nawet choinki, węgiel. W tym sklepie, słuchajcie, było absolutnie wszystko. Jak całe wakacje tutaj żyliśmy, co byśmy sobie nie wymyślili, zawsze wszystko tutaj było. Świeże mięso mielone, jak chciałam. Z lewej to my wtedy wieczorem ognisko robili. Pamiętasz, co my stali, czekali na blachach, bo nie rozładowywali nas? No, pamiętam, że pojechaliśmy busem po drzewo do lasu, nie? A tutaj to wjeżdżaliśmy tyłem, pamiętam, przy znaku Pękanino, nie? Tą dróżkę tutaj. Tu do tyłu i całkiem do tyłu, a potem z tych blach my się obracali i jechali przodem pod wiatrem. A, to tu poszły 3 palety piwa.
Nie? To pod tym wiatrakiem było, co szpicą zajechaliśmy o stojak. O. No, to ten wiatrak. Opowiadałam wam o tym. W którymś nagraniu, w tym takim długim z drogi. Tam w lesie było jeziorko, jeździliśmy się kąpać. A wiecie co, przez całe wakacje spędziliśmy tutaj. I tutaj ani razu nie pojechaliśmy na plażę w Darłówku. Raz pojechałam z ekipą Polscy Trackersi, to była pierwszy sezon polskich trackersów. Ja miałam być główną bohaterką polskich trackersów. Ale właśnie jak przyjechała tutaj ekipa do nagrywania ze mną, cały dzień ze mną nagrywali i wtedy wpadł BHP-owiec i wtedy wpadła pani wredna menedżerka, czy BHP-owczyni, czy ktokolwiek tam i zrobili takiego rabanu, że oni nic o tym nie wiedzą, po prostu do nich nie dotarło zezwolenie, no i wywalili ekipę i no, telewizja w końcu nigdy nie zużyła tego materiału, bo się bali, bo nie mieli do tego praw. Więc jak to wiecie, tylko i tyle, co mnie widać w polskich trackersach, to jest właśnie nagranie z plaży w Darłówku. To właśnie było, no stąd mnie wzięli w ciągu dnia pracy, jak staliśmy i tam nagraliśmy. Takie tam wstępy o mnie, no i kawałek z Master Tracka. A resztę, wszystko, co było nagrane w pracy właśnie tutaj, pod wiatrakiem, no to niestety nigdy nie zostało zużyte. Nie zużyte, tylko użyte. Kurczę, to były czasy, ale popatrzcie się, jaka jest droga, jak jest dużo wysepek, zakrętów, wcale niełatwych. I ja właśnie woziłam swoje pierwsze śmigło tutaj przewoziłam, bo pierwsze w ogóle moje śmigło to było bodajże 50, plus minus 50 metrów i to było w ogóle stare śmigło, ściągnięte z wiatraka, które jechało do serwisu, więc no wiadomo, że już wtedy stres był przeogromny, ale odrobinkę pomniejszony o to właśnie, że to śmigło jechało do renowacji, do serwisu, więc jakby mnie tam lekko przyrysowała, to i tak by nic nie było, nie byłoby konsekwencji żadnych. Drugie śmigło wiozłam właśnie enerkonowskie, 40-metrowe do Słupska, też tą drogą i wtedy ze mną jechała ekipa Top Gear, to były materiały do gazety, więc to było spoko, bo 40 metrów, no jako dla świeżaka na gabarytach to jest dużo, ale mimo wszystko widać osie w lusterkach i tak dalej, więc nie było tragedii. A później się zaczął projekt właśnie z Gdyni, tutaj te farmy Darłówko, znaczy to nie był sam Darłówek, Darłowo się mówiło na to, ale to były właśnie te farmy tutaj, kilka wiatraków przy Szóstce. I się zaczęły wtedy śmigła 60-metrowe, ogony nisko, daleko, 11 metrów ogona. I na odcięciu chłopaki non-stop, a ja w środku i nie mogłam ich hamować i gaz, ale właśnie Krzysiek z przodu jechał i mówił mi, jak się gdzie, w którym zakręcie zadać. I to mi bardzo pomagało na początku. Dzięki temu nie hamowałam, tylko że teraz wiedziałam mniej więcej jak zakręt wziąć. To nie hamowałam. Także nie hamowałam ich wcale jak na początek, ale powiem wam, stresy to były takie, że masakra. Popatrz, te czołgi dalej tu są. I tutaj chyba też w Malechowo mieliśmy jakieś wiatraki, nie? Po lewej, jakoś tak w las się wjeżdżało. Co ja wtedy garbem się oparłam o drzewo i kwiatek mi cofał. Nie pamiętam. Tak mi się zdaje, że właśnie chyba pierwszy wiatrak tutaj był taki, że się w prawo skręcało do lasu i później w lewo. Ja nie wiem, co zrobiłam, a to chyba moje pierwsze śmigło było. O, ten pewnie tutaj co po lewym było. I było takie stare, wielkie drzewo i ja się w ogóle nie wyciągnęłam, nie wiem dlaczego. I się oparłam garbem prawie, że o drzewo. Myśmy minęli. Aha, no możliwe. No, moje właśnie pierwsze śmigło. Całą trasę przejechałam dobrze. W małym Cepenie, co będzie, to Rumuny jeździły, my tu nie jeździli. No, możliwe. Mi się właśnie wydaje, że byśmy... A chociaż Malechowo też mi się zdaje, że jeden był. Ale nie będę się przekonywać.
No właśnie swoje pierwsze prześmigło tutaj jak wiozłam. Całą trasę przejechałam dobrze i byłam już tak strasznie zestresowana, jak już był ostatni skręt, już właśnie tak, no tak na drodze takiej polnej. I z lasu się wyjeżdżało i skręcało się w lewo w pola, w zboża. I tam był taki wielki plac usypany, żeby się wyciągnąć, a wyjeżdżało się pomiędzy drzew. I ja już po prostu w tym całym stresie, to już chyba po prostu koncentracja mi upadła, bo to było 200 km, ale 4 godziny nam to zajmowało, bo przez samą Gdynię trzeba było godzinę się traciło. Widzimy zakupy po lewej stronie, sklep jest. No, pamiętam. Lewiatan. No i po prostu chyba już przez te 4 godziny już byłam tak zmęczona, że chyba ta mi koncentracja opadła i ja zgłupiałam, bo no, tak mi się wydaje, że zgłupiałam wtedy. I zamiast się wyciągnąć, to sobie pomyślałam, że się pojadę środkiem i dupa na mi nadrobi, nie? A to trzeba było inaczej zrobić. I w pewnym momencie patrzę, a ten garbek, miałam tak garby wyrzucone całe na lewą stronę, on tak zachodzi, nie? Wystaje tam z 1,5 metra na lewą stronę od krawędzi naczepy. A patrzę, a ja już prawie na drzewie, takim ogromnym, starym drzewie, a to się z górki zjeżdżało, był żwir, taki świeży, nieudeptany. I trzeba było cofnąć bez opuszczenia się ani dosłownie centymetr w dół, bo ja to w ostatnim momencie zauważyłam, bo pilot nie miał możliwości zobaczenia tego, zresztą garb zawsze należy do kierowcy. I jak ja to zobaczyłam, oni mi powiedzieli: Iwona, do tyłu, pod górę i ani się waż puścić z tego, żeby ci się z auto stoczyło. Ani centymetr. I ja stwierdziłam, że ja nie wiem, czy ja to ogarnę, bo Scania przecież była w manualu, a ja już byłam zestresowana. Nogi mi się zaczęły trząść. Trzęsły mi się nogi. I poprosiłam właśnie kolegę z teamu, żeby to zrobił. Powiedziałam, że jakbym przyrysowała tego garba, jakby mi auto uciekło, to już by się oparło, już by było mocno przyrysowane. Nie mówiąc o tym, że drzewo też by się trochę uszkodziło. Chociaż w Polsce to być może by z tego nie było problemu. Ale tak szkoda by było drzewa. No widzisz pani, pomyliliśmy się, bo ten z imprezy będzie stał teraz, stoi któryś z tych z lewej strony. Mi się wydaje, że to tam było bardziej. Ale nie będę się przekonywać, bo nie pamiętam. Mi się wydaje właśnie, że teraz piloci mówili któregoś razu, że właśnie w Malechowo czy Malechówką skręcamy właśnie w prawo, że mamy dużo krócej niż zawsze. A my tutaj skręcali, gdzie teraz te ciężarówki i za trochę my skręcali w lewo, odbijali i to jest ten pierwszy tutaj, co tam stoi. I tam przy tym jest przejazd kolejowy. No, pamiętam. Raz tutaj wyjechałam, pierwsza, a ty druga i na mnie natrąbiłeś i się przestraszyłam wtedy. I tu jedzie się prosto i tam przed przejazdem w lewo. On tam stoi chyba ten z tyłu, któryś tutaj wiatrak. Ale mi się wydaje, że jeszcze pierwszy to był taki, a zresztą no nie powiem ci, że las był taki, że się bezpośrednio z drogi tej wjeżdżało w taki las bardziej, nie właśnie jeszcze tam, ale może to z tamtej drogi już się w las wjeżdżało? Tam na zakręcie przed tym, co stał po prawej, tak w lesie, na łuku drogi się zjeżdżało w prawo do lasu. Tam na końcu przed skrętem w lewo były 3 domki i się skręcało w lewo. Co my tam pojechali po drzewo i to jezioro tam było takie duże, taki staw zarośnięty. No, możliwe. No, bo to było na jakim zakręcie? Powoli dochodzimy do wszystkiego, bo słuchajcie, to był rok 2015, lato 2015, a jest koniec 2019. 4 lata minęły od tamtego czasu. Bardzo fajnie jest powspominać. Teraz zastanawiam, czy tu jest w końcu ta nowa droga SK, czy nie. Czy tu się już kończy? Bo nie ma nowej drogi. Trochę się ojeździliśmy od tamtego czasu.
To był który? 2016, nie? Mi się zdaje, że to był 15, bo dla mnie to był pierwszy sezon. Oj, radar gdzieś tu pokazuje. A no, rzeczywiście było tu dawniej też. O, i o ile właśnie oglądaliście moje ostatnie odcinki z właśnie takiej perspektywy, jak jechaliśmy ze śmigłem ze Świnoujścia do mniej więcej Frankfurtu w Niemczech. I w pierwszym odcinku Wam opowiadałam właśnie o tym, że fajnie się jeździło dawniej z tymi pilotami, z Mito. To właśnie tutaj robiliśmy swoje pierwsze trasy razem. Oni obsługiwali cały ten projekt i oni nas pilotowali. Jak widzicie, roboty mieli tu bardzo dużo. Było droga jednak ruchliwa, jedziemy cały czas wzdłuż nabrzeża. No teraz akurat w kierunku Gdańska, dawniej jeździliśmy w przeciwnym kierunku, więc to były wakacje, był duży ruch. Bardzo dużo piloci mieli do roboty, w związku z tym, że no, musieli dużo ludzi jednak odganiać na pobocze. A wtedy no, jednak jeszcze świadomość i umiejętność zachowania się na drodze, gdy nadjeżdża konwój gabarytowy, była zupełnie inna, niższa. Na tym Lotosie my auta zostawiali, co Kwiatek przyjechał po skarty. No właśnie, załapałam za gruszkę, żeby to powiedzieć, że tu auta zostawiliśmy, co Kwiatek się wracał po kartę. Kwiatek nie wracał, tylko mu przywieźli. A, no rzeczywiście, no. No, była taka sytuacja, że zajechaliśmy tutaj, całą noc jechaliśmy i przyjechaliśmy do aut, a się okazało, on do portfela, a on karty zapomniał, sczytywał i gdzieś tam sobie włożył chyba w aucie, w osobówce i co, i nawrotka. Całą Polskę z powrotem, no nie całą, bo stąd do Strzelec, ale to i tak było kupę godzin jazdy po kartę. I to się zdarza. Martwemu się nie przydarzy, mówią, no. Niepracującemu też. Baru szwagra. Ale patrz, jak dużo samochodów. Chyba każdy lubi do szwagra jechać. No dobrze, słuchajcie, to już by było tyle na ten dzisiejszy odcinek. Fajnie było się przejechać trasą, gdzie zaczynałam gdzie woziłam swój pierwszy projekt, po której się uczyłam jeździć ze śmigłami. Od razu człowiek czuje się lepiej, jak sobie tak wspomina te wszystkie przygody, a było ich tutaj bardzo dużo. Jak to w każdym przypadku, gdy człowiek się dopiero uczy. Także no, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Tu staliśmy ze śmigłami i stop gear, nie? Ze swoim pierwszym śmigłem tam jechałam.
Stanęliśmy na pauzę. Mój pierwszy. A, to ten, co myśmy tutaj tak skręcali w prawo. Znaczy, co robiliśmy nawrotkę na stacji i na lewo się złamaliśmy tu. O, Kurczę, widzicie? Mój pierwszy wiatrak. Wy nie widzicie, ale on stoi tam. To jest jaka to jest miejscowość? Jakby ktoś przypadkiem stąd był. To jest miejscowość Mianowice przy drodze krajowej numer 6. Jest tylko jedyny wiatrak Enercona i to jest ten wiatrak. Publikowałam nawet takie wideo bodajże, chyba albo nie, jak właśnie tutaj wjeżdżaliśmy. to musi być ta droga. No, to jest ta droga. A na moim prywatnym Facebooku mam zdjęcie właśnie zrobione, jak idę z takimi tymi naciągami do łańcuchów. Widzicie na tej stacji dziwnej, Oktan. O nie tutaj, tylko o... Tu się wyciągaliśmy tyłem i przodem wyjeżdżaliśmy. Tam chyba też jedzenie dosyć dobre było, nie? No. To były czasy.